Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Niezmiernie miło mi jest powitać Was, jak za każdym razem, kiedy przychodzicie tutaj po kawałek wiedzy gitarowej, którą mam Wam do przekazania. Głównie sprzętowy oczywiście, ale wiecie, no. Pamiętajcie o tym, że gitara jest najważniejszą ze sztuk, pamiętajcie o tym, że gitara ma nieść radość, pamiętajcie o tym, że obojętnie jakbyście na tej gitarze nie grali, nawet jeżeli gracie jednym palcem przez 20 lat i daje Wam to radość i niesie Was to w świat i daje Wam siłę po prostu do tego, żeby żyć, to róbcie i nie przejmujcie się tym, że ktoś jest od Was lepszy, gorszy. To nie jest sport, to nie jest, wiecie, to nie są żadne zawody. Nikt tu nie musi grać 300 dźwięków na sekundę. Wystarczy mieć z tego radochę. I jeżeli jest tak, że raduje Was wielka główka w gitarze typu Telecaster, która jest absolutnie w ogóle totalnie dziwna, i jeżeli to już samo w sobie daje Wam radość, to już jest dobrze. A jeżeli chcecie wymiatać na gitarze i to Wam daje radość i nie interesuje Was historia Squiera, Esquiera, Telecastera czy czegokolwiek takiego, to też jest dobrze. I słuchajcie, nie oceniajmy się, cieszmy się tym, że możemy grać, że mamy pasję i że możemy tą pasję rozwijać. I ja tu jestem po to, ażeby Wam pomóc rozwijać tą pasję. A na szczęście macie całe internety i jeszcze nie ma cenzury, gdzie możecie się wszystkich różnych innych rzeczy nauczyć, których nie dowiecie się u mnie. Więc czerpcie stamtąd, gdzie jest dla Was wiedza. A jeżeli komuś się tutaj nie podoba, to dobranoc. Słuchajcie, generalnie to jest tak. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z salonami muzycznymi Riff. Pamiętajcie o zniżce w salonach muzycznych Riff, którą Wam załatwiłem. Zniżka działa prawie na wszystko. No nie działa na przykład na outlety. Z tego co mi się wydaje, ta gitara, którą dzisiaj sobie będziemy tutaj oglądać i omawiać, jest gitarą outletową. Z tego co mi się również wydaje, ona się przewinęła przez serię, którą nagrałem w Riffie na Bokserskiej, która nazywa się Oczachebne gitary z Riffu. I kilka z tych gitar generalnie na kanale się pojawi. Z tego co kojarzę, to już był jeden z Jacksonów, będzie jeden z Ibanezów. Teraz mamy tego oto właśnie Squierka. Squier jest z serii Paranormal. I jak wiecie, ja jestem raczej no hejterem to nie, ale nie polecam raczej tanich gitar Squiera, w szczególności tych z serii Affinity, tych z serii Bullet. Troszeczkę przymknąłem oko na serię Sonic, która ostatnio się pojawiła, bo moim zdaniem troszeczkę się polepszyła. W odcinkach miszmaszowych, czyli w odcinkach ciekawostek z serwisu gitarowego znajdziecie parę różnych kwiatków, które w tych Affinity i w tych Bulletach znajdujemy, ale już na przykład taka seria Classic Vibe od Squiera jest całkiem niezłą serią. Już na przykład taka seria Contemporary jest całkiem niezłą serią. No pośród tych różnych starych to trzeba się też rozeznywać. Zapraszam tutaj na przykład na przeglądy prasy gitarowej, zapraszam do obejrzenia starych odcinków. Kiedyś były na przykład bardzo fajne Squiery, które nazywały się Showmaster, Stage Master, które bardzo polecałem. No i dzisiejszy Squier jest dosyć specyficzny, bo jest on z serii Paranormal. Tych gitar z serii Paranormal też już tu kilka było. Jest to taka seria Fendera i Squiera, która po prostu łączy w sobie design różnych dziwnych rozwiązań, których nigdy nie było. Więc w tych gitarach odnajdziemy echa różnych ciekawych instrumentów i odnajdziemy w nich takie nawiązania do czasami nie tylko gitar Fendera, ale generalnie są to takie gitary paranormalne właśnie, czyli jakby powstały w innym wymiarze, to mogłyby tak wyglądać. Posłuchajcie pierwszego nagrania. Nagranie jest zrobione w całości na wtyczkach VST.
jeżeli chodzi o... Uwaga, tutaj mamy gitarę, która nazywa się Squier Esquire Deluxe. Historycznie patrząc, firma Squier była to firma, która robiła struny i firma Fender w pewnym momencie ją wykupiła. Później w latach 80. zaczęła używać tej nazwy Squier dla swoich tańszych gitar produkowanych najpierw w Japonii, później w Korei, ze sklejki w Korei, później w Chinach, w Indonezji, w Indiach i w różnych innych miejscach. Ta gitara akurat jest chińska, w tym momencie Squiery podobno, słyszałem taką plotkę, nie wiem ile jest prawdziwa, podobno w ogóle ma się firma wycofywać i wszystko ma zostać Fenderem. Więc Fender zawsze mieszał, nie tylko mieszał w tej serii Parallel Universe, ale w ogóle mieszał w tych różnych takich rzeczach w nazewnictwie akustycznych Fenderów z Chin już było bardzo dużo. No i generalnie, słuchajcie, no tak sobie to myślę, że fajnie, że Gibson tego na przykład nie robi, tak? Fajnie, że Gibson robi to w ten sposób, że jest twardo. Są Gibsony, które są amerykańskie i na przykład są Epifony, które też bywają amerykańskie i też jest podobna historia, bo też firma została wykupiona, chociaż tam była to firma gitarowa grubo konkurencyjna. Tutaj po prostu była firma Squier, ale no mówię, lepiej chyba w tym Gibsonie jest, że przynajmniej wiemy, na czym stoimy jeszcze do tej pory. Natomiast tutaj mamy gitarę, która jest oczywiście dla wszystkich, wiecie, tak na pierwszy rzut oka to będzie no Telecaster, tak? Mamy Telecastera, tu mamy takie fajne kółeczko. Mamy Telecastera, ale tak naprawdę można się zaśmiać, że tak jak Gibson miał standarda i miał speciala i miał juniora i był special, który miał dwie P90 i był junior, który miał jedną P90 w Les Paulu na samym początku, tak przy produkcji jeszcze Broadcastera, przemianowanego później z racji na konflikt z firmą Gretsch na Telecastera, Fender produkował gitary Fender Esquire, czyli tak jak jest tutaj napisane, Fender Esquire, tak? Ten Fender Esquire wyróżniał się w stosunku do Telecastera tym, że miał tylko jeden pick-up, nie miał przełącznika oczywiście, miał tylko jeden pick-up, który był pod mostkiem, czasami był nawet zakryty tą taką puchą, no i tyle, i nic więcej się nie działo. Była to prosta gitara, czasami w ogóle jeszcze czasami była z taką prostokątną główką, więc tak naprawdę była to zubożona wersja Telecastera. Posłuchajcie Lipera. Liper zagrał na Hiwacie. Dobrze zagrał.
W tym momencie odcinka chciałem podziękować za każdą łapkę w górę, za miły komentarz, za subskrypcję. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy i Wam się podoba. Dziękuję wszystkim patronom, lista patronów na samym końcu odcinka i również niedługo ogłoszę, co jest nagrodą w zabawie dla patronów w tym miesiącu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają na różne formy finansowego bądź rzeczowego wsparcia i pozwalają mi się rozwijać. Pamiętajcie o zniżkach, które są dla Was w opisie odcinka. Czytajcie te opisy, oglądajcie filmiki o gitarach i bardzo dziękuję za to, że ze mną jesteście. Kręćcie również końcówki samochodowe. Słuchajcie, generalnie to jest tak, mamy tutaj do czynienia z instrumentem z serii Parallel Universe i ta gitara łączy w sobie następujące cechy. Trochę Finline'a i trochę Deluxe'a, bardziej Deluxe'a, bo nie ma F-a, czyli nie jest Finline'em, ale Finline z Deluxe'em są, powiedzmy, ze sobą w jakimś sensie równoważne. Od razu zapowiem, że niedługo pojawi się starodawny, prawdziwy, oryginalny Finline na kanale. Więc jest tutaj trochę z Deluxe'a. Deluxe był to taki rozwinięty Telecaster po sukcesie Les Paula, gdzie Seth Lover zaproponował Fenderowi pick-up, który nazywa się Wide Range Humbucker. Ten Wide Range Humbucker jest trochę szerszy i ma trochę inną konstrukcję niż taki humbucker, którego Seth Lover wymyślił dla Gibsona. Fender, wprowadzając Finline'y i wprowadzając Deluxe'y właśnie, chciał się odciąć od bycia single coil company i chciał po prostu wejść również w ten rynek tych humbuckerów, ale ten humbucker ma inne, bardzo charakterystyczne brzmienie i też, jak powiedziałem, jest większy niż taki typowy humbucker, więc tak naprawdę wsadzenie na przykład takiego pick-upu Finline'owego do innej gitary niż taka jest trudne, trzeba byłoby powiększać ten otwór, więc tak naprawdę mamy tutaj trochę z tego Deluxe'a, razem z tym wide range'em, razem z gałeczkami, które są rodem z pieca rodem są, czyli po prostu są ze wzmacniacza. Stały most ze stronami przewlekanymi przez korpus. Chyba w ogóle mahoniowe, może jakieś NATO, czyli jakaś tam odmiana mahoniowca, bla bla bla, body. Ale znowu, jeżeli chodzi o tego Esquire'a, no bo tutaj mamy napisane Esquire Deluxe, to jeżeli chodzi o tego Esquire'a tutaj, mamy to, że jest tylko jeden ten humbucker, czyli nie ma ich dwóch. Jest również przełącznik. Jest tylko jeden ten humbucker i mamy tylko i wyłącznie pick-up przy gryfie właśnie. Dodatkowo w gitarze, jeżeli chodzi o tą paranormalność, jest również wielka główka z lat 70.
Na szczęście jest 4-punktowy śrubunek, a nie 3-punktowy śrubunek, ale jest wielka główka stratocasterowata, jak u Richiego Blackmura. Więc tutaj jest to właśnie pomieszanie z poplątaniem. Niby Telecaster, niby Esquire, czyli Telecaster z jednym pick-upem z typu single coil, ale jednak tutaj z humbuckerem z Deluxa i wielka główka. I wielka główka bardziej z lat 70., no bo Deluxe miał jednak normalną tą główkę, więc tutaj jest to wymieszanie z poplątaniem. Zaraz Wam powiem, do czego tutaj służy też ten przełącznik. Posłuchajcie, czy na tym da się grać metal. Więc do czego służy tak naprawdę ten przełącznik? No i tutaj zdania były podzielone, bo Juliusz ze sklepu na Bokserskiej, gdzie ta gitara jest, z tego co pamiętam, jak powiedziałem, w outlecie, chociaż teraz jest u mnie, więc pewnie wyląduje w Łodzi, ale ona jest do kupienia bardzo tanio, więc warto, bo to jest naprawdę fajny instrument, mega mi się spodobał, pewnie jak zauważyliście po nagraniach. Natomiast Juliusz twierdzi, że to jest tak, że tutaj jest odłączony układ elektryczny, czyli po prostu z humbuckera idzie to prosto do gniazda. Tutaj jest humbucker, co daje pewnego rodzaju różnicę, bo no, omijamy potencjometry, które mają wpływ na to, nawet jak są rozkręcone, na to, jak się pick-up zachowuje. A tutaj w tej pozycji Juliusz twierdził, że jest łączenie równoległe humbuckera. Tak nie jest. Producent podaje, że jest singiel i rzeczywiście brzmi jak singiel, czyli jest to rozłączenie cewek. Więc tak naprawdę mamy tutaj no, dwa brzmienia z jednym takim dodanym. Można sobie to na przykład wykorzystać w ten sposób, że mamy tego humbuckera, który jest na połowie i zamiast ściszać i podgłaśniać tą gałką i szukać tego miejsca, w którym mamy się zatrzymać, chociaż tu jest łatwo, bo akurat są cyferki, to po prostu ustawiamy sobie to na 6 i jak chcemy grać tak naprawdę na pełny zicher, to jedziemy tak, a jak chcemy troszeczkę mniej, zrobić crunchu, zrobić trochę lżejszą barwę, gdzieś to przymulić, to sobie robimy w ten sposób i mamy wtedy ten układ podłączony. Zresztą tak samo można zrobić to z barwą tonów. Jak przeczytałem również w specyfikacji, mamy tutaj okuemę. Wygląda to jak mahong, no ale jest to okuemę. Tutaj jest fajne takie wcięcie, tu oczywiście jest po staremu, czyli żadnego wcięcia nie ma. Tutaj też żadnych wcięć nie ma, więc jest to taki siermiężny, wyciosany siekierą Telecaster. Posłuchajcie ostatniego nagrania na wzmacniaczu z epoki, czyli na Gibsonie Falconie właśnie, a potem podsumowanko.
Podsumowując, mamy, szanowni państwo, bardzo ciekawie i dobrze wykonany instrument o bardzo ciekawych konotacjach, odchodzący od stereotypów i nawiązujący do różnych historycznych wydarzeń, jeżeli chodzi o gitarę elektryczną. Gitara, jak słyszeliście, spełnia się w różnych gatunkach muzycznych. Mimo tego, że posiada tylko jeden pick-up, da się na niej ciekawie pograć. Gitara jest na pewno nietuzinkowa i na pewno dla osób odważnych, już umiejących grać, chociaż oczywiście dla początkujących również jak najbardziej, będzie to nie lada kąsek. Jak to zwykle bywa, widzę to w alternatywie, w punku, w stoner rocku, w lżejszych odmianach muzyki rockowej, ale też nawet troszeczkę w tymże oto metalu, oczywiście w bluesie i w jazzie, więc jak słychać, gitara moim zdaniem jest całkiem uniwersalna, mimo tego wszystkiego, co tutaj mamy. Oczywiście jest to cały czas gitara telecasterowata, więc nie dla wszystkich musi być ona wygodna. Oczywiście jest to cały czas instrument, który nie wszystkim może się podobać, ale moim zdaniem jest całkiem przyjemny. Więc z całego serca polecam zakupić tego outletowego, przynajmniej sprawdzić, własnoręcznie się zastanowić, bądź w ogóle pomyśleć po obejrzeniu tego filmiku, ale jest to instrument godzien tego, ażeby o nim na pewno pomyśleć i żeby skorzystać z tejże właśnie oferty, tym bardziej, że podejrzewam, że już jest nieprodukowany, że już go może nie być, że już jest go mało sztuk, no może nie będzie to żaden rarytas, wiadomo, gitara robiona w setkach tysięcy egzemplarzy na cały świat, może nie w setkach, ale w dziesiątkach, w tysiącach sztuk na pewno. Właśnie ciekawe w ogóle, jakie są wolumeny takich instrumentów. Ile na przykład jest takiego Squire'a zrobionego i skąd wziąć takie informacje? No powiem wam szczerze, że fajne wiosło. Więc marsz do salonów muzycznych Riff, ogrywać, sprawdzać, porównywać z innymi instrumentami. Jak wiecie, w salonach muzycznych Riff są te miejsca, gdzie się można zamknąć. Nikt wam nie będzie właził na łeb i możecie robić tam hałas. Więc róbcie hałas na gitarze. Tak jak powiedziałem na samym początku tego odcinka. Cieszcie się dostępem do sprzętu, cieszcie się tym, że w różnych cenach można mieć fajne gitary i nie słuchajcie tych, którzy mówią wam, że musicie zaczynać na sprzęcie, nie wiem, za 30 tysięcy złotych i tych, którzy jakby im zamknąć oczy, to cała ich wiedza i całe ich pierdololo by zniknęło, bo ja się śmieję, że nie rozpoznaliby swojej własnej gitary. Tak mi się coś wydaje. Natomiast to jest fajna gitarka. I tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za wspieranie, dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za komentarz. Bawcie się dobrze na wakacjach, odpoczywajcie na tych wakacjach, nie przemęczajcie się, nie utopcie się, nie spadnijcie z żadnej góry, nie właśnie po cienkim lodzie, nie pijcie za dużo alkoholu, uważajcie na pijanych kierowców jeżdżących po drogach, pamiętajcie o tym, żeby chodzić po lewej stronie jezdni, ubierajcie się bądź to ciepło, bądź to letnio, smarujcie się kremem przeciwsłonecznym i generalnie dziękuję wam za to, że jesteście.
Końcówka samochodowa, kręćcie końcówki samochodowe, jak jesteście teraz na wakacje, jak jeździcie za granicę, Polaków stać, żeby jeździć za granicę, jeździcie za granicę, kręćcie końcówki samochodowe i wysyłajcie je do mnie na maila. Nie wysyłajcie je w żaden inny sposób, wysyłajcie je do mnie na maila WeTransferem najlepiej. Cała wiedza w tym odcinku jeszcze wzięła się oczywiście również, poza moim doświadczeniem, to wzięła się również z czytania książek, publikacji, przeglądania internetów. Tony Bacon, ziomek bardzo, bardzo konkretny, więc jeżeli szukacie wiedzy gitarowej, to ona tutaj jest. Od 10 lat tworzę dla Was kanał po to, żebyście mogli czerpać z niego garściami. A wszystkie mądrale cenzura wytnie to, więc mówię nara, cytując klasyka. Bardzo dziękuję, dobranoc. Słuchajcie, no oczywiście, że się pomyliłem, bo przecież to jest Su-22, a nie MiG-21. Zmyliło mnie to, jak on jest po prostu postawiony i że tak z boku oglądałem, nie zauważyłem, że tu nie ma tych skrzydeł Delta i ogólnie, że jest to trochę inny samolot. Ten czubek gdzieś mnie tam zmylił i straciłem tak zwaną perspektywę, więc generalnie Su-22, szanowni państwo, też as przestworzy, też był w polskiej armii tak samo wykorzystywany, też jest w Krakowskim Muzeum Lotnictwa oczywiście, więc można go, nie trzeba jechać specjalnie do Niemiec, żeby taki samolot obejrzeć, no, ale jest, więc możemy go obejrzeć, a ja jeszcze raz rzucę tylko okiem na Tu-144, jeszcze raz rzucę okiem na Concorda. Właśnie, jeszcze raz sobie obejrzymy Vickersa, Junkersa, Iła-14 i Iła-18, do którego właśnie idę.